Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o KVK, czyli o tym, co nas w najbliższym czasie czeka, jeżeli chodzi o moje KVK. Jak się do tego tutaj pomalutku przygotowuję i jak to będzie wyglądać na tę chwilę, z tego co ja wiem. No, nie mogę wszystkich informacji udzielić, ale powiem mniej więcej, jak to będzie wyglądać w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o moje KVK. Jak się do tego też, jeżeli chodzi o spenderowanie, przygotowuję. Zresztą tutaj nic nowego nie powiem, no bo w sumie klasyczne wszystkie pop-upy i Modern Warfare pierwszy poziom, czyli na bramie pas 4 będę działał z tym, więc to jest takie no, rzeczy, które muszą być tutaj w Openie, bo będziemy walczyć, mi się zdaje, że naprawdę fajne KVK. Pytanie, czy będziemy grać KVK, kiedy zapisy są 10 listopada, chyba 9-10 listopada jest zapis, a to jest nasz ostatni pop-up przed automatycznym dobieraniem, więc musimy to zrobić. Czy się uda na przykład skancelować KVK i tam przedłużyć styl do 24 listopada, bo kurczę, nie będę oszukiwał, słuchajcie, jest średnio pod względem tego KVK. Jest naprawdę bardzo średnio, ponieważ Kingsland wypada lub Pass 7, jeszcze tego tak do końca nie pamiętam, jak to wtedy obliczaliśmy, ale wypada to w święta, a święta większość Europy nie będzie chciało grać. Zresztą już wiem, że dużo ludzi pisało tam z tego królestwa, z tego, z 1981, że no chcieli te święta spędzić z rodziną, a nie chcieliby walczyć na KVK. I ja też takie mam podejście, ja też bym chciał no nie siedzieć przed kompem. Zresztą raczej na pewno nie będę siedział, jestem tego więcej niż pewny. No i mam nadzieję, że tutaj coś z tym zrobią. Niestety tak kijowo to dobieranie wyszło, że no są te święta, te 3 dni i nie mamy jak sobie tego poukładać, żeby być tutaj dostępny. No co tu już powiedzieć, no bardzo słaby temat, no ale co zrobię. Na pewno chciałbym sprawdzić, jak wygląda pieśń Troi. Chciałbym zobaczyć to KVK, no ale wiem, że będzie naprawdę ciężko. Jeżeli tam się zapiszemy, no to trzeba się liczyć na to, że może nie będzie cancela, będzie w miarę normalne dobieranie i będziemy musieli grać w święta jako królestwo. Ogień Wojen Hymn Bohaterów już grałem. Zresztą Hymn Bohaterów się właśnie 10 gdzieś tam zacznie, tak? 10 zacznie się i Niezłomni Wojownicy będzie open, więc nie wiem, czy obleżenie Orlanu też będzie wtedy. Mi się zdaje, że będzie z tych 4 KVK, znaczy mi się zdaje, że będzie Niezłomni Wojownicy, Hymn Bohaterów i pieśń Troi. Orlanu chyba już nie będzie, że te 3 będą do wyboru wtedy. Niezłomni Wojownicy jest to też rozwiązanie zapisu, no ale to jest takie ostateczne. Tak widzicie, już na większości jest wprowadzony KVK, nowy KVK, tak poza tam walką 8, niezwyciężonym sojuszem, na ostrzu noża, metamorfozie, więc no chciałbym zagrać to nowe KVK, ale wiem, że może być z tym problem. No i teraz pytanie też, czy my już od 10 listopada, jak się będzie zapisać, czy my to już będziemy mieli testowane to Frenzy, czyli te 16 godzin walki i 8 przerwy. Bo jeżeli tak by było, no to też inaczej wygląda w postaci dobierania czasu gry w Rise of Kingdoms. Kurde, ciężko tutaj to wszystko objaśnić. Pokażę wam przede wszystkim, jak to mniej więcej wygląda tutaj, na kogo możemy trafić też w dobieraniach, bo zaraz wam pokażę, czy tu mam, czekajcie, czy mam tu na tym, czy nie, wyłączymy sobie, poczekajcie, wyłączymy sobie chyba Rockstat, czekajcie, wyłączymy sobie chyba tylko, gdzie ja to wszystko tutaj mam, tutaj, widzicie, pełno zakładek. Wiemy, że 17-18 się zapisało na KVK. Wiemy, że 3... czekajcie, ja sobie to po KP posortuję lepiej niż po sile, bo... Wiem, że 13-16 chyba się jeszcze nie zapisało. Wiemy, że 3-4-7-3 się zapisało. 16-06 też się zapisało na KVK. 2-4-8-9 nie wiem, czy się zapisało. Chyba nie. Nie wiem, czy 2-4-8-9 nie czeka na 9 czy 93.
17-19 się zapisało, 10-29, nie przepraszam, 10-79 się zapisało, tam gdzie gra Kanto, to KD może kojarzyć, gdzie ja grałem. No i teraz tutaj, kurde, jak sobie popatrzymy, no to na pewno jest opcja, że gdzieś byśmy walczyli na 13-16, bo oni się chyba nie zapisali. My tutaj mamy 14,73, oni też będą gdzieś koło 10 listopada zapisywać na KVK. 32,51 ponoć też się ma zapisywać, tylko 10 listopada, chyba że też będą przedłużać. 2563 to jest kolejne KD, które będzie się zapisywało chyba w tym samym czasie co my. 1592 akurat oni będą walczyć teraz na Orlanie. 1568 chyba też się zapisało teraz, jakoś będą walczyć. Nie pamiętam, czy 2377 się zapisało. Czy 2377 się zapisało? Tak, 2489. Zobaczymy to za niedługo. Zresztą wypuszczę wam filmik o tym, więc też będziecie mogli to wszystko oczywiście przeanalizować. A reszta, no to są już te KVK, które tak są tu mocne. Nie wiem na jakie tam jeszcze moglibyśmy trafić KD, które będą zapisać. Zresztą, że dzień 2 wszystko się wyjaśni, jak będę robił filmik dotyczący tych najmocniejszych królestw, które zresztą teraz miały dobierani za ponad 2 godziny, będą wiedzieć, kto na kogo gra. Wiem, że parę polskich królestw też się zapisało i tam o tym odcinek też będę robił o polskich królestwach. Zresztą też musimy nagrać o innych polskich królestwach, które były na KVK. Tak, tutaj widzicie na samym dole jest też chyba 32,99, tak, Imperium. Ciekawe, czy oni gdzieś tam trafią też do tych mocnych, dlatego na siłę, czy tam gdzieś nie dobierze od tych mocnych KVK. Z jednej strony to było logiczne, gdyby trafili, no bo jednak mają dużą siłę. Ale bardzo mało KP. No tak to się tak 1000 tak, czy 1002, to oni też tam gdzieś powkładali do jakichś walk imperialnych i się tam śmiali z tego, że imperium farmerów będzie dużym KVK. No czasem tak jest niestety. Ciężko tak powiedzieć, słuchajcie, będziemy grać w to i w to na najbliższe KVK, no ale kurde, no chciałbym zagrać KVK tak, że zagrałbym to w Z5, zagrałbym Kingsland, Pass 7, ale bez żadnych kombinacji, że to nie wypadało święta, nie? Bo 24 listopada zapis byłby idealny, bo walki są gdzieś tam koło 18-19 grudnia, potem Pass 7 gdzieś po nowym roku, potem gdzieś 6, 7 czy 8 stycznia mamy Kingsland, no idealnie, wiecie, wkomponujecie się, macie czas na Sylwestra, macie czas na Wigilię, idealnie w to wszystko się wkomponuje, żebyśmy mogli zagrać, nie? No ale patrząc tutaj po prostu na inne KD, to no ten zapis tu 2563, tak? Oni wiem, że mieli się zapisywać. No jest to mocne KD. Zresztą ja tam aplikowałem, nie dostałem się, oni tam mieli jakieś specjalne limity a propos KVK, zresztą oni tutaj też ostatnio nieźle im szło. O, tak widzicie, no tutaj mocna ekipa jest. Ciekawe, jakby to by wyglądało z walką na nich. Mi się zdaje, że tutaj byłoby ciekawe walczyć na to królestwo. Jest Laurent. Ja to nie jestem chyba Laurent. Ja pamiętam Laurenca takiego jednego, który grał ze mną na 3.090, ale to jest chyba nie ten. Raczej na pewno nie. No fajnie byłoby z nimi na nich zawalczyć. Zobaczyć jak to królestwo, które no nie chciało cię, jak sobie radzi w Openie, czy jesteś w stanie na swoim nowym królestwie im na przykład pokazać, kto tu rządzi. Więc kurde, naprawdę to jest takie wszystko do przemyślenia. Nie wiem, czy z was ktoś tutaj będzie grał na Troi. Przypuszczam, że parę królestw się zapisało na Troje, chyba nawet na 2.9, chyba 5.3 zapisali się na Troje. Więc ciekawie to będzie tam wszystko wyglądać. Zresztą to, wiecie, ja jeszcze nie grałem w ogóle Brytanii. Chciałem zagrać Brytanię, ale ta Brytania przychodziła bokiem, bo albo chcieli grać Ogień Wojny, albo Hymn Bohaterów. Ja już po prostu Hymn Bohaterów fajnie się zagrałem ostatnio, a Ogień Wojny no już troszeczkę nie grałem, bo dużo razy już go grałem.
Nawet powiem wam, że nawet się stresniłem za Orleanem, gdzie byłem anty, żeby zagrać Orlean, ale stwierdziłem, że może jednak ten Orlean fajnie byłoby zagrać. Niezłomni wojownicy. Nie pamiętam, czy ja to grałem, czy to, czekaj, czy niezłomni wojownicy, czy to było to, co grałem? Tak, to nie, przepraszam, grałem to, bo to moje pierwsze KVK było na 1.5.3.2, dużo mówię? 1.5.3.4, to było tak. Warriors Unbound, tak, to było moje pierwsze. Więc tutaj jakby się udało na przykład na to zapisać, to by się zdaje, że fajnie. Tutaj akurat można grać całe KVK z artefaktem. Mamy fajne rally, wychodzą fajne garnizony. Więc ciekawe, czy byśmy tam tutaj, bo jeżeli byśmy się tu zapisali, to też ten timeline byłby chyba inny. Ciekawe, jakby to wyglądało na 6. Mi się zdaje, że też ten timeline by to inaczej wyglądało, nie? Te walki. No nic, mi się zdaje, że tyle a propos mojego KVK. Dałem wam troszeczkę tutaj informacji. Mam nadzieję, że będziecie śledzić i będziemy przez cały czas sobie tutaj działać, rozwijać i pchać ten kanał do przodu. Tak jak to robiłem przez cały czas. Do zobaczyska, trzymajcie się, ekipa. Hej.